Witajcie. Dzisiaj znowu o klimatyzacji. Jesteśmy w moim domu na poddaszu w pokoju Matyldy, mojej córki, która jest dzisiaj operatorem kamery. Właśnie Wam macha. Co chciałem Wam powiedzieć? Mamy w domu zabudowane 3 jednostki wewnętrzne. Jest to seria Eterea Panasonica oraz jeden agregat zewnętrzny, który właśnie ten cały system obsługuje. Dlaczego zdecydowaliśmy się na Panasonica? Przede wszystkim na to, że jego minimalistyczny wygląd będzie pasował zawsze i nigdy się nie zestarzeje. To jest pierwsza rzecz. Druga kwestia to to, że te jednostki są bardzo ciche i nie przeszkadzają w takim codziennym życiu. Mogą być włączone nawet w nocy i nie doskwiera nam tutaj jakiś przesadny szum z tej klimatyzacji. A trzecią ważną rzeczą jest to, że te klimatyzatory są wyposażone w tak zwany NanoX, czyli mają generator rodników hydroksylowych, które pomagają oczyszczać powietrze oraz redukują brzydkie zapachy, co czasami jest przydatne. Więc teraz tak, jak możemy tymi klimatyzacjami z Panasonica sterować? No przede wszystkim najprostsze i takie standardowe rozwiązanie, pomimo że trzymam teraz telefon, to nie o tym chciałem powiedzieć. W kieszeni mam takiego klasycznego pilota, który za klapką estetycznie ma ukryte wszystkie dodatkowe funkcje. Możemy nim oczywiście klimatyzację włączać, wyłączać, przełączać tryby, ustawiać swing poziomy, pionowy, ale to mają wszyscy producenci. Oczywiście jesteśmy w XXI wieku, możemy klimatyzacją sterować poprzez aplikację Comfort Cloud, która jest dostarczana razem z urządzeniem za darmo. Więc zobaczcie, jak to wygląda. Mam włączoną rejestrację ekranu, więc Waszym oczom ukazują się teraz 3 klimatyzatory. Mamy klimatyzator Matyldy, Huberta i tatka. Jak możecie zobaczyć, u chłopaków mamy załączone, te klimatyzatory są włączone na generowanie tych rodników hydroksylowych, aby faktycznie te brzydkie zapachy zniwelować. U Matyldy wchodzimy do tego klimatyzatora, możemy sobie zobaczyć, co jest grane. On jest aktualnie wyłączony, tak jak zapewne widzicie na kadrze. Załączę go, jest w trybie grzania, więc za sekundkę po wysłaniu ustawień z aplikacji z telefonu do klimatyzatora on się uruchamia. Możemy oczywiście podejrzeć, jaka jest aktualna temperatura w pokoju. Mamy tutaj 19 stopni. Temperatura na dworze w tym momencie to 6 stopni. Tak jak mówiłem, jest możliwość wyboru swingu. Również możemy to teraz zmienić. Na Waszych oczach klikam OK. Zmieniłem teraz ustawienie tej poziomej żaluzji. Możemy jeszcze skierować sobie sterowanie lewym, lewo-prawo. Klikniemy też OK. I jak widzicie, działa to bezproblemowo, szybko i sprawnie. Oczywiście jesteśmy w stanie sterować, ustawić sobie harmonogram, czyli dostosować to do naszego trybu życia. Fajne w zdalnym sterowaniu jest to, że jak nie ma nas w domu, możemy ten klimatyzator włączyć dokładnie w momencie, w którym tego potrzebujemy, czyli wracamy z wakacji, wracamy z pracy, ustawiamy sobie harmonogram, przychodzimy do domu, jest on schłodzony, jest to na pewno ekonomiczne rozwiązanie. Z takich dodatkowych rzeczy tutaj mogę Wam pokazać dane statystyczne, które pokazują zarówno chłodzenie, jak i grzanie. Możemy sobie szczegółowo wybrać poszczególne klimatyzatory, będziemy wiedzieli, który z nich jakby zużywa najwięcej prądu, który najczęściej wykorzystujemy. Mamy tutaj podział na lata, miesiące i dni. Co jeszcze możemy zrobić? Oczywiście jest tutaj funkcja Quiet, która zmniejsza jeszcze bardziej obroty tego wentylatora w jednostce wewnętrznej i dzięki temu ten klimatyzator jest praktycznie bezgłośny. Zresztą on teraz pracuje i w ogóle go na pewno nie słyszycie. Z gadżetów, bo wszyscy lubimy gadżety, oczywiście ta technologia jest z nami. Możemy tym klimatyzatorem sterować na przykład przy pomocy asystenta głosowego, więc sprawdźmy, jak to zadziała. OK Google, wyłącz klimatyzator u Matyldy. OK,
Wyłączam urządzenie klimatyzator Matyldy. Oczywiście przy pomocy asystenta głosowego możemy też zapytać go, jaka jest temperatura w pokoju, zwiększać tą temperaturę i zmniejszać i tak dalej, i tak dalej. Da się ten system naprawdę bardzo fajnie skonfigurować. Działa on oczywiście również pod systemem operacyjnym iOS-a. Jest dosyć duża kompatybilność tego rozwiązania z innymi producentami, więc jeżeli taka prezentacja Wam się podobała, chcielibyście mieć takie urządzenia w swoim domu, napiszcie do nas i tak jak mówiłem w poprzednim filmie, ważne jest, aby wybrać odpowiedni moment na montaż tego klimatyzatora, czyli jest to koniec zimy, początek wiosny, dlatego że dostępność jednostek przed sezonem jest nieograniczona, ceny są umiarkowane i wtedy taki montaż możecie spokojnie zlecić, nikt się nie musi denerwować, że jest mu teraz bardzo ciepło i że jeszcze tej ekipy nie ma, ponieważ latem zazwyczaj mamy taką tendencję, że dzwonimy na ostatnią chwilę i niepotrzebne są nerwy, że instalator nie chce zamontować tego urządzenia tak szybko, jakbyśmy tego wymagali. Więc zachęcam do kontaktu. Sanap jest na pewno bardzo dobrym rozwiązaniem i bardzo dobrą firmą znającą się na rzeczy. Zapraszam do nas i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!